Witam wszystkich. Z tej strony Maryna z Grema Scrapart. W tym odcinku pokazuję, jak stworzyć szybki album na zdjęcie 10 na 15 cm z okładką w formacie A5 i prostym grzbietem harmonikowym. Użyłam Digi kolekcji i elementy do wycinania Nuta Zapomnienia od Karoliny. Potrzebny będzie także biały karton, ozdobny papier rypsowy oraz tkanina na okładkę. Listę materiałów i linki do kolekcji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Okładkę zrobię z jednego kartonu przyciętego na wpół, a strony z papieru RIPS. Jedna A4 daje 4 idealne panele. Grafiki drukuję na papierze fotograficznym 10 na 15. Moja drukarka drukuje taki format bez marginesów, dzięki czemu wszystko idealnie się komponuje i żaden skrawek się nie marnuje. Dodatkowo drukuję elementy do wycinania z tej samej kolekcji. Sięgam także po papier rypsowy i docinam jego tak, aby był odrobinę większy niż 10 na 15 cm. Dzięki temu zostaje taki delikatny margines, który pięknie obramowuje grafikę. Następnie bieguję dwa kawałki papieru, tworząc dwie osobne harmonijki. Dopasowuję ich długość do liczby zdjęć, które chcę umieścić w albumie. Zrobiłam po 5 paneli. Wysokość harmonijki ustawiam dokładnie pod wymiar swoich wydruków 10 na 15. Układam grafiki tak, jak chciałabym, aby pojawiły się w albumie. Pierwszą harmonijkę komponuję w jedną stronę, a drugą w przeciwną, żeby album otwierał się dynamicznie. Zaznaczam sobie długopisem małe pomocnicze kropki, żeby nie pogubić się i zaczynam przyklejać tła. Jedno po drugim. Pilnuję, tu jest ważne, żeby wszystko było równo. Kilka razy przykładam, sprawdzam i później dociskam.
Między górną a dolną harmoniką zostawiam niewielką przestrzeń, żeby nie zahaczały o siebie. Żeby nie marnować papieru, rozcinam na pół jedną kartkę birmaty. Jej rozmiar idealnie pasuje do moich harmonijek, więc nie muszę używać kolejnego arkusza. Oklejam obie części okładki tkaniną intraligatorską. U mnie to jest biała, sama przylepna tkanina. Przygotowuję także DV papier na wewnętrzne strony okładki. Wklejam harmonijki. Za każdym razem sprawdzam, czy nic nie dostaje i czy wszystko się układa równo. Dodaję wstążki, które będą służyć jako zamknięcie albumu. Następnie oklejam wewnątrz okładki. Za pomocą maski nakładam kilka warstw pasty strukturalnej i zostawiam do wyschnięcia. Później delikatnie barwię powierzchnię gesso, dodaję trochę farb, chlapań, a na koniec przyklejam grafikę młyna. Na płasko, bez żadnych warstw i kwiatów, żeby zachować taki minimalistyczny charakter projektu. Na białych kartach od zdjęcia odbijam kilka stempli, napisy foto i różne wzory, które wtedy miałam akurat pod ręką. Można zostawić zupełnie puste albo wybić po swojemu.
Dziękuję za oglądanie i zapraszam do tworzenia razem ze mną. Ten album jest szybki, prosty i idealny, jeżeli lubisz projekty, które wykorzystują papier do ostatniego centymetra.